Cześć. Cześć. Dzisiaj odcinek po polsku z Sylwią. Chcieliśmy się przejść do lasu. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Mnie ale... chyba słabo widać. Biała jesteś. No. To może w drugą stronę. Teraz lepiej? No, teraz lepiej. No. To będzie odcinek od tyłu jeszcze po polsku. Chcieliśmy nagrać coś o wakacjach, bo całkiem niedawno, chyba 2 dni temu, zaczęły się wakacje w Polsce. No i jak to jest z tymi wakacjami, bo często ktoś tam mnie pyta, jak to jest z pogodą w Polsce, czy warto przyjeżdżać na przykład nad morze. No, moim zdaniem z morzem to jest taka trochę loteria, bo na przykład my byliśmy z Sylwią jakieś 2-3 lata temu, no i niestety wtedy nie mieliśmy pogody. 2 razy żeśmy byli. 2 razy, ale raz to była pogoda w miarę, co nie? Raz tak, ale wiał wiatr. No, ale wiał wiatr, więc generalnie ciepło, gorąco zaczyna się od czerwca i trwa tak do połowy sierpnia, czasami do września. Natomiast no, cały czas to jest loteria i no, ciężko jest przewidzieć. Jeśli nie jesteście jakimiś wielkimi fanami morza i nie musi to być morze za wszelką cenę, polecamy na przykład góry, nie? No tak. Bo może teraz będzie mniejsze słońce. A, w miarę widać. Bo mamy też wiele ciekawych szlaków turystycznych w górach. Tatry, Karkonosze. Jakie są jeszcze góry ciekawe w Polsce? Bieszczady. No właśnie. No. Co jeszcze warto powiedzieć o wakacjach? Jak to jest? Też warto korzystać ze sportu. Tak. Tak jak my, no. Czyli leśne wyprawy. Ogólnie jak lubicie rowery i aktywne spędzanie czasu, no to tutaj, tak jak my, to tutaj jest masa różnych możliwości na spędzenie tego. Jak to wygląda z cenami? Jest mnóstwo fajnych ścieżek. Mnóstwo ścieżek, tak jak tutaj jesteśmy gdzieś w środku lasu, nawet nie ma zasięgu. Jeszcze jak to jest z cenami na wakacje, bo czasami pytacie też, czy to są drogie rzeczy. Kwatery, tak naprawdę, jak nie macie dużych wymagań, to można znaleźć już od 50 zł. Nawet, no. Takie warunki są ok, nie jakieś tam bardzo spartańskie. No, hotele to wiadomo, kwestia 150 wzwyż, jak ktoś ma duże wymagania. Na pewno nad morzem, góry, jakieś takie okolice, które żyją z turystyki, to tam ceny będą raczej wysokie. Ale znów, to zależy też od kwestii, ile kto zarabia, bo 10 zł dla nas za piwo nad morzem, no to wydaje się sporo. Natomiast jeśli to porównasz do 3 euro, czy tam 3 dolary, to wcale to nie są duże pieniądze, prawda? No. Intensywne żerowisko, zachowaj ostrożność. Co? Żerowisko. Tutaj jest informacja, uwaga, dziki. Żeby zachować ostrożność. Co masz taką wystraszoną minę? Jezu, boję się. Jeszcze można dodać to, że poza morzem też jest wiele różnych miejsc związanych z wodą, które niekoniecznie muszą być nad morzem. Mazury. Dokładnie, Mazury, można wynająć sobie łódki, można poszukać jakichś takich większych zbiorników, zalewów wody i wtedy też łódki, kajaki, różnego rodzaju atrakcje związane z wodą. Może jakieś zwroty wakacyjne. Z zakupami był kiedyś taki odcinek, ale taki najprostszy zwrot, czy mogę prosić o, to jest takie angielskie may I have. Wiadomo, piwo, drinki i tak dalej, co kto lubi, to można się nauczyć osobno. Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? To też można się spytać. Ile to kosztuje? Jak daleko znajduje się? Wiatr wieje, dlatego nie wiem, czy będzie dobrze słychać, ale można zapytać też, czy są wolne pokoje. O. Czy są wolne pokoje? Bo często można pojechać, nie zamawiając pokoju i znaleźć. Sylwia tutaj mówiła, że tak, że pokoje, często jest tak, że nie trzeba zamawiać pokoju jakoś miesiąc wcześniej, tylko można po prostu jechać na luzie i pewnie zawsze coś się znajdzie. Tak, nawet ludzie często są z takimi plakietkami. Wolne pokoje, zapraszamy, i tam mają tłumaczenie na angielski i niemiecki. Widziałem Zimmerfrei. Tak, także z tym znalezieniem lokum nie ma problemu. No i jeszcze też ostatnio wspominałem o tym, że jak są osoby, które cenią sobie spokój, warto znaleźć jakieś miejsce na mapie Polski i wpisać tam po prostu wolne pokoje plus ta miejscowość, albo noclegi plus ta miejscowość, czy na przykład, co tam jeszcze było, agroturystyka, to jest takie spędzanie czasu na wsiach, w małych miejscowościach. Co kto lubi, na pewno coś ciekawego się znajdzie.
Dlatego pozostaje zaprosić do Polski na wakacje. Jak macie jakieś pytania z tym związane, koniecznie z wakacjami, czy jakieś zwroty wakacyjne, no to zapraszamy do pisania, do komentowania. No i Do oglądania naszych filmików. Tak, czasem będę. W roli... Ja też będę się pojawiać. Dokładnie, gościnnie, będą wtedy po polsku i z napisami. No, to pamiętajcie o łapkach w górę, które nas motywują, mobilizują do działania i no, oczywiście do subskrybowania, bo wtedy na pewno będzie dużo ciekawych materiałów. Pozdrawiamy, cześć! Pozdrawiamy.